Zanim przeprowadziłam się do Brazylii, to nie interesowałam się za bardzo medycyną estetyczną, ale ponieważ Brazylia jest w czołówce krajów wykonujących operacje plastyczne i zabiegi medycyny estetycznej, to stwierdziłam, że czemu by nie spróbować. Więc zrobiłam 3 zabiegi, których efekty dziś zobaczycie. Pokażę wam, jak te zabiegi przebiegały, opowiem o cenach i o tym, jak Brazylijczycy podchodzą do poprawiania sobie urody. Jeżeli jesteś osobą wrażliwą, to nie lękaj się, gdyż w tym filmie nie pokazuję żadnych drastycznych scen. No może poza moją twarzą z bliska. To rzeczywiście może budzić niepokój. Mniej więcej 2 lata temu zrobiłam pierwszy raz botoks. Wstrzyknęłam kwas hialuronowy tutaj pod oczy, pod cienie, pod powiekami. I zrobiłam też taki zabieg laserowy, który miał stymulować kolagen tutaj na podbródku. No ale wtedy jeszcze nie prowadziłam kanału, więc nie mam dokumentacji tych zabiegów. Ale życie youtuberki wymaga poświęceń. Dlatego stwierdziłam, że specjalnie dla was powtórzę te zabiegi. I powtórzyłam 2 z nich, czyli botoks i kwas hialuronowy. I zrobiłam jeszcze jeden trzeci, ale o tym będzie trochę później. Tym razem wszystko skrupulatnie nagrałam, dlatego zobaczcie teraz, jak to wyglądało. Zanim zrobiłam zabiegi, to miałam zwykłą wizytę, gdzie dermatolożka oceniła stan mojej skóry i zaproponowała listę zabiegów, które według niej warto zrobić. Miałam do niej zaufanie, bo po pierwsze była z polecenia, a po drugie wiem, że medycyna estetyczna w Brazylii jest na bardzo wysokim poziomie. Więc bez obaw oddałam się w ręce specjalistki. Brazylijscy lekarze mają raczej takie podejście, że po zabiegach powinno się wyglądać naturalnie. Przed zabiegiem porozmawiałam też chwilę z dermatolożką, która zwróciła uwagę na to, jaka w jej opinii jest różnica między Brazylią a Europą i za chwilę poznacie jej zdanie. Czekam teraz 15 minut, aż znieczulenie zacznie działać. Porque o preenchimento, a gente tem que colocar ele de uma forma moderada. E na Europa eu vejo assim, são 2 extremos, né? O pessoal parece que não tem muita moderação, que vão para os extremos. Ou não faz nada ou faz coisa demais, né? Então, sempre bom. Zabieg botoksu wygląda w ten sposób, że trzeba zrobić przeróżne miny, a w tym czasie dermatolożka zaznacza, gdzie będzie ten botoks wstrzykiwać. Samo wstrzykiwanie, szczerze mówiąc, za bardzo nie boli. Może jakieś takie uszczypnięcie, ale nic specjalnego. No i po zabiegu część mięśni jest sparaliżowana, ale sparaliżowana w taki sposób, że nadal można nimi poruszać i normalnie się je czuje. Czy nie jest tak, że nagle tracicie czucie w czole? Bo takie pytania miałam. Czy czuję moje czoło? No jest tak, czuję moje czoło, ale mięśnie są częściowo sparaliżowane, dlatego mimika jest mniejsza, ale ona nadal pozostaje. To znaczy ja nadal mogę unosić brwi do góry, czy robić jakieś inne miny, tylko po prostu jakby w mniejszym zakresie. No i dzięki temu zmarszczki mimiczne się nie pogłębiają, a wręcz powiedziałabym, że się spłycają. Właśnie wyszłam z gabinetu, tak wygląda, mam pełno, nie wiem czy to widać, pewnie nie, pełno czerwonych kropek w miejscach wpłuć i to właściwie wszystko. Efekt będzie widoczny dopiero później, bo to nie jest tak, że natychmiastowo zamrażam mięśnie, tylko dopiero z czasem. I dzisiaj jedyna rzecz, której muszę unikać, to masowanie twarzy, ale poza tym mogę robić wszystko, co mi się podoba, więc idziemy na spacer. Jestem po pierwszym wstrzyknięciu botoksu i dzisiaj, czyli po 2 tygodniach, idę jeszcze na poprawkę. Oczywiście tam nie musi być nic do poprawy, tylko dermatolożka sprawdzi, czy coś tam, nie wiem, jest nierówno, nie wiem, nie znam się, ale na pewno coś tam będzie sprawdzać i albo wstrzyknie więcej, albo nie. I dzisiaj będę miała też zabieg wstrzyknięcia kwasu hialuronowego pod powieki. Więc pokażę wam, jak to wygląda teraz i powiem wam jedną rzecz, że ja w Polsce jakoś tak się super bardzo nie interesowałam tymi zabiegami różnymi. Robiłam tam jakąś, nie wiem, mikrodermabrazję, jakieś kwasy, tego typu rzeczy, ale to u kosmetyczki, a nie u dermatologa. I gdybym ja wiedziała wtedy, gdybym ja tylko miała tą świadomość, że wstrzyknięcie kwasu hialuronowego zajmuje 5 minut i robi taką kolosalną różnicę, że nie trzeba już w ogóle korzystać z korektora i się wygląda cały czas świeżo i tak jakby się było wypoczętym. Gdybym ja to tylko wiedziała, że coś takiego istnieje, to jestem na 100% przekonana, żebym już to dawno temu zrobiła w Polsce. I w ogóle też taka śmieszna rzecz, bo powiem wam jeszcze trochę później o zabiegu, który
myślę, zrobił największą różnicę na mojej twarzy, bo botoks i kwas hialuronowy są widoczne, ale one są takie dyskretne, ale zrobiłam coś, co no, ma efekt wow i mam zdjęcia przed i po. I na tych zdjęciach przed i po widzę też, jak moja twarz wyglądała przed botoksem i po botoksie. Najwięcej go miałam wstrzykniętego tutaj w czoło. I ja mam tutaj takie, no nie jakoś super widoczne, ale jednak widoczne zmarszczki mimiczne, które miałam od zawsze. Ja pamiętam, że jak byłam, nie wiem, w 5. klasie podstawówki, to już te zmarszczki miałam, bo ja cały czas unoszę brwi do góry. Mimo że jestem tego świadoma i staram się nie, ale no jednak mimika twarzy wygrywa. I zobaczyłam na tych zdjęciach, jaka jest ogromna różnica, jak nagle po prostu całe czoło mam wygładzone. Ale dobra, 100 wątków pobocznych, skup się marszałku, więc tak, więc pokażę wam teraz, jak wyglądam przed wstrzyknięciem kwasu hialuronowego tutaj pod oczy i jak wyglądam po 2 tygodniach od botoksu. Przed zabiegami jest dokładnie ta sama procedura, czyli dermatolożka zaznacza, gdzie co będzie wstrzykiwać. Przy wstrzyknięciu kwasu hialuronowego właściwie boli tylko znieczulenie. Ono jest podawane w policzki i no boli trochę, ale tak powiedziałabym, że raczej do przeżycia, nic specjalnego. A sam zabieg już w ogóle zupełnie nie boli, nic nie czuć. I po botoksie, i po kwasie hialuronowym można normalnie funkcjonować, nie ma żadnych specjalnych ograniczeń, poza jakimś tam większym wysiłkiem, ale to pewnie też by nie zrobiło jakiejś dużej różnicy. Botoks utrzymuje się około pół roku i z każdym miesiącem efekt jest słabszy. Kwas hialuronowy znika po około roku. Za botoks, który był zaaplikowany głównie na czole, zapłaciłam 1500 reali. Za kwas hialuronowy również zapłaciłam 1500 reali. Moi drodzy, efekt końcowy, oczywiście, że jestem bez makijażu. Jak to wygląda już tydzień ponad po wstrzyknięciu kwasu hialuronowego i po botoksie? Niestety przed zabiegami nie nagrałam takiej miny, takiego marszczenia brwi, a to była jedna z min, które robiłam przed zabiegiem, ale mam nagrany wcześniejszy test marakui, gdzie właśnie taką minę zrobiłam. I dlatego dzisiaj w celach badawczych również przyniosłam marakuję, więc porównamy sobie te dwie reakcje na marakuję. Może tam byłam w okularach, ale tutaj ściągnę okulary, żeby było widać lepiej, tak? Dobra, marakuja. Tak, Marakujo, chodź tu do mnie. Dobrze. Dobra, test. Nie. Słodka jest. Czyżby botoks sprawił, że życie stało się słodsze? W Brazylii robi się bardzo dużo zabiegów medycyny estetycznej, ale idąc po ulicy i patrząc się na ludzi, za bardzo tego nie widać. Znaczy Brazylijki i Brazylijczycy są zadbani. Widać na przykład bardzo, że mega dbają o włosy. Ja chyba nigdzie na świecie nie widziałam ludzi o tak zadbanych włosach. Więc Brazylijki o urodę dbają, ale równocześnie raczej starają się wyglądać naturalnie, przynajmniej jeżeli chodzi o twarz. Bo nie ma tutaj czegoś takiego, z czym Polacy chyba w większości kojarzą medycynę estetyczną, czyli że jak robisz sobie jakieś zabiegi, to automatycznie oznacza, że masz napompowane usta i wyglądasz jak ryba, masz, nie wiem, jakieś przerysowane, wystające policzki i wszystko jest takie po prostu karykaturalne. A to nie jest tak. W ogóle zabiegi medycyny estetycznej polegają na tym, żeby spowolnić trochę upływ czasu, zachować swoją naturalną urodę i ewentualnie podkreślić jakieś tam drobne rzeczy. No i to właśnie robią Brazylijki. Zdarza mi się zobaczyć kogoś, kto jest taki przerysowany, ale powiem wam szczerze, że najczęściej są to takie mocno zaawansowane wiekiem panie. I to przez mocno zaawansowane to mam na myśli, że no 80 plus. A w Polsce myślę, że ludzie mają jakieś trochę uprzedzenia związane właśnie z medycyną estetyczną i na pewno też Polacy dużo mniej sobie tych zabiegów wszelkich robią. Ale wracając jeszcze do Brazylijek, to o ile one
nie przesadzają z zabiegami na twarzy, to jest tutaj coś takiego, że to chyba może na całym świecie jest, tylko ja o tym po prostu nie wiem, ale wiem, że w Brazylii jest coś takiego jak na przykład harmonizacja pośladków. Jest harmonizacja twarzy, która polega właśnie na tym, żeby ona tam wyglądała bardziej symetrycznie i tak dalej, ale jest też harmonizacja pośladków. I nie wiem, na czym dokładnie polegają te zabiegi, ale Brazylijki mają taką budowę, że mają dość wydatne kształty. Nie dość, że one w wielu przypadkach te naturalne kształty po prostu mają genetycznie, to one jeszcze będą je bardziej podkreślać. Więc popularne tutaj są na przykład zabiegi liposukcji, na przykład nie wiem, usuwania tłuszczu z brzucha, ale usuwania tłuszczu z brzucha i przeszczepiania go w pośladki. Ale jeżeli myślicie, że zabiegi medycyny estetycznej dotyczą tylko kobiet, no to jesteście w grubym błędzie. Dlatego, że tutaj o urodę dba każdy. I mężczyźni tak samo robią sobie botoks, wszczepiają sobie jakieś tam złote nici, robią wszelkie inne zabiegi. Dokładnie takie same jak i kobiety, tylko pewnie będzie się statystycznie różnić jakby typ zabiegów, które robią kobiety i zabiegów, które robią mężczyźni. Bo na przykład wśród mężczyzn bardzo popularne jest przeszczepianie sobie włosów. I sama osobiście znam co najmniej kilka osób, które to zrobiły. Nie wiem, jak to wygląda w Polsce, ale ja nie znam chyba żadnego Polaka, mężczyzny, który by robił sobie jakiekolwiek zabiegi medycyny estetycznej. A tutaj znam wiele osób. Więc naprawdę jest duża różnica w podejściu Brazylijczyków do tego tematu i podejściu Polaków. I jest jedna rzecz, która być może rzuci wam się w oczy, jeżeli kiedyś w Brazylii będziecie, albo może już się rzuciła w oczy, bo byliście tutaj, że większość osób na ulicy, które miniecie, będzie miała nieskazitelnie białe zęby. I te zęby tak wyglądają nie dlatego, że oni mają ciemną karnację. To na pewno też pomaga. Ale one są w większości wybielane. I ja postanowiłam również z tego zabiegu skorzystać. I to jest właśnie ten zabieg, który według mnie jest najbardziej widoczny. I ja po raz pierwszy wybielałam sobie zęby jeszcze w Polsce. I to wiele lat temu, nie wiem ile, 8, może nawet 10. W każdym razie wybielałam zęby laserem. Jak ja ten zabieg zrobiłam, to stwierdziłam, że nigdy w życiu tego nie powtórzę. To bolało tak strasznie, że ja po tym zabiegu, jak wyszłam z tego gabinetu, to ledwo stałam na nogach. Bo jeszcze ten ból mi się aktywował w zębach od czasu do czasu. To było trochę tak, jak się ma na przykład nadwrażliwość na zimno, tylko razy 1000. I więc wyobraźcie sobie, że idziecie ulicą, nic was nie boli i nagle po prostu wszystkie zęby zaczynają was boleć naraz. Więc to było okropne i traumatyczne przeżycie. Do tego efekt, jakiś tam był widoczny, ale nie za specjalnie widoczny. I mimo, że chciałam zęby wybielić, to strasznie się bałam bólu, więc stwierdziłam, że machnę na to ręką i po prostu zaakceptuję stan rzeczy. Ale moja dentystka w Brazylii przekonała mnie, że ani to nie będzie ze szkodą dla moich zębów, bo tego też się bałam, że to jakoś tam zniszczy, zaczną się, ubytki i tak dalej. Więc ona mi powiedziała, na czym to wszystko polega. Powiedziała, że nie mam się czego bać. Do tego mogę zrobić zabiegi odwrażliwiania, tak żeby moje zęby już nie miały żadnej nadwrażliwości, żeby być na 100% pewną, że żadnego bólu nie będę czuła. I u niej się to bardzo rzadko zdarza, żeby ktokolwiek na ból się skarżył. No więc przekonała mnie do tego i rzeczywiście cieszę się, bo miała rację. Więc jak ten zabieg wyglądał? Jak już byłam po tych sesjach odwrażliwiania, to dostałam takie zrobione na miarę nakładki i te nakładki wypełniałam żelem. Mam taki żel w strzykawkach 2 razy dziennie i zakładałam na 30 minut. I trwało w sumie, nie pamiętam ile, bo ja to robiłam w jakichś 2 sesjach, ale wydaje mi się, że ponad miesiąc, chyba 1,5 miesiąca codziennie, 2 razy dziennie. Właśnie w ten sposób sobie zęby wybielałam. Pokażę wam teraz, jak to wyglądało przed i po. Za wybielanie zapłaciłam 2340 reali. Ale jest też jeszcze jeden zabieg, który zaplanowałam i o tym opowiem wam za chwilę. I ja wiem, że niektórzy z was powiedzą: Marszałku, ale ty nie potrzebujesz sobie poprawiać urody. Ty jesteś naturalnie piękna. i kimże ja jestem, żeby się z wami nie zgodzić?
Ale niestety, kiedy wyłączę filtry w kamerze, to wyglądam tak. Poza tymi 3 zabiegami, o których wam dzisiaj opowiedziałam, mam zaplanowany jeszcze jeden. I on ma polegać na tym, że gdzieś tam dookoła twarzy, z tego co zrozumiałam, wstrzyknął mi też jakąś tam substancję, która ma stymulować kolagen i generalnie w ciągu 3 miesięcy moja twarz się ma unieść, ma to być taki naturalny lifting, bo to będzie naturalna stymulacja kolagenu i po 3 miesiącach zacznę wyglądać mniej więcej tak. Jakoś tak, coś w tym stylu. Ponieważ to będzie trwało aż 3 miesiące, no to postanowiłam jednak opublikować ten filmik wcześniej, żebyście aż tyle nie czekali na efekty przed i po, ale jeżeli jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądać przez te 3 miesiące, to polecam wam oglądanie Spaceru z Marszałkiem, gdyż w każdym odcinku moja twarz się będzie coraz bardziej unosić. A jeżeli zainteresował cię temat brazylijskich standardów piękna, to w tym odcinku mówię o tym trochę więcej. I mówię też o innych szokujących różnicach kulturowych pomiędzy Brazylijczykami i Polakami. Więc jeżeli jeszcze go nie widziałaś, nie widziałeś, to kliknij tutaj albo w opisie, jeżeli się tutaj nie pojawia.